dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu historię żołnierza Wehrmachtu, który nie chciał strzelać do polskich cywili, a później w komunistycznej Polsce został patronem pacyfistycznego ruchu. Historia Otto Szymka, żołnierza niemieckiego Wehrmachtu, który nie chciał strzelać do polskich cywili, przez wiele lat była w Polsce historią nieznaną. Dopiero w ostatniej dekadzie komunistycznej Polski, gdy zaczęły powstawać w Polsce ruchy pacyfistyczne, mogliśmy poznać tą historię. Ta historia zaczęła się na początku lipca 1943 roku, gdy pochodzący z Wiednia 18-letni Otto Szymek został wcielony do niemieckiego Wehrmachtu, a jego jednostka została wysłana do Jugosławii. Tam Niemcy prowadzili walkę z siłami partyzanckimi Josipa Broz Tito oraz czetnikami generała Dragoljuba Michajlowicza. Niemcom w tej walce pomagali Ustasze, chorwaccy nacjonaliści, którzy za przyzwoleniem Hitlera utworzyli niezależne państwo chorwackie, które kolaborowało z III Rzeszą. Ale wojna w Jugosławii była przede wszystkim wojną domową, w centrum której znalazła się Chorwacja, zamieszkała przez prawie 2-milionową mniejszość serbską. Chorwaccy Ustasze mordowali serbskich cywili. Skala tych zbrodni i metody przerażały nawet zwykłych żołnierzy Wehrmachtu. Widok poćwiartowanych ciał mężczyzn, kobiet i dzieci był ogromnym wstrząsem dla Otto Szymka, który miał wpływ na późniejszą jego postawę. Pewnego dnia pluton, w którym służył Szymek, otrzymał rozkaz wymarszu do chorwackiego Bielowaru. Tam miał rozstrzelać zatrzymanych wcześniej serbskich cywili, którzy zostali oskarżeni o pomoc partyzantom Tito. Gdy pluton Szymka przybył do chorwackiego Bielowaru, na rynku miasta zobaczył grupę stojących mężczyzn i kobiet, których miał rozstrzelać. Zgodnie z niemiecką procedurą pluton miał oddać salwę w kierunku stojących na rozkaz dowódcy. Gdy to nastąpiło, karabin Szymka nie wystrzelił. Dowódca plutonu zaczął wówczas krzyczeć do niego: dlaczego nie strzelałeś? Szymek zaczął tłumaczyć się tym, że jego karabin zaciął się. Dowódca wyrwał mu wówczas karabin z rąk, strzelił w powietrze i ryknął do niego: łżesz jak pies. Tak właśnie zaczęła się droga wojenna Otto Szymka, żołnierza Wehrmachtu, który nie chciał strzelać do niewinnych cywili. Otto Szymek urodził się w rodzinie wiedeńskiego ślusarza Rudolfa Szymka. W domu panowała bieda. Ta bieda stała się jeszcze większą po tym, jak przedwcześnie zmarł ojciec rodziny. Otto Szymek musiał wówczas pomagać swojej matce Marii w utrzymaniu domu i 12 rodzeństwa, a to odbiło się negatywnie na jego szkolnej edukacji. Widać to było później w listach z frontu, jakie przysyłał do domu, w których było mnóstwo błędów. Pierwszym politycznym doświadczeniem dla Otto Szymka była aneksja Austrii przez III Rzeszę, do której doszło 12 marca 1938 roku. Szymek widział wówczas z okna swojego domu wkraczające do Austrii oddziały niemieckiego Wehrmachtu. Kilkanaście miesięcy później, 1 września 1939 roku, Niemcy zaatakowali Polskę. Potem przyszła kolej na Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg, a następnie Wielką Brytanię, Jugosławię, Grecję i Związek Sowiecki. Hitler prowadził wówczas wojnę w całej Europie i potrzebował setek tysięcy nowych
żołnierzy. To właśnie dlatego w III Rzeszy do niemieckiego Wehrmachtu trafiali wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat. Gdy wiosną 1943 roku Otto Simek skończył 18 lat, został wcielony do Wehrmachtu i przeszedł kilkutygodniowe, intensywne szkolenie. Następnie jego kompanię wysłano do Jugosławii, a konkretnie do Chorwacji. Otto Simek znalazł się tam w samym piekle wojny. Odmowa strzelania w czasie egzekucji w Bielowarze kosztowała go śledztwo i wojskowy areszt w Kłodzku na Dolnym Śląsku. Ale wskutek próśb pisanych przez jego matkę Marii, a także wstawiennictwu kilku wiedeńskich przyjaciół, został przedterminowo zwolniony z więzienia w Kłodzku. Powrócił wówczas do domu, ale czuł się wewnętrznie rozdarty. Nie mógł zapomnieć o makabrycznych zbrodniach, jakich był świadkiem w Jugosławii. Jednak na początku 1944 roku Niemcy zaczęli już ponosić klęski na wszystkich frontach i jeszcze bardziej potrzebowali nowych żołnierzy. W ten właśnie sposób Otto Simek został karnie wcielony do 544. Dywizji Grenadierów Ludowych, którą to dywizję Niemcy postanowili wysłać do okupowanej Polski. W ten właśnie sposób Otto Simek znalazł się w okupowanej Polsce. Najpierw w okolicach Jasła, a potem Dębicy w Małopolsce. Ale w lecie 1944 roku w Małopolsce spodziewano się już rychłego nadejścia Armii Czerwonej. Słychać było zresztą już odgłosy nadciągającego frontu. Konspiracyjna Armia Krajowa uruchomiła wówczas operację Burza, w ramach której podjęła akcje zbrojne i dywersyjne przeciwko Niemcom. Niemcy z kolei bezlitośnie likwidowali oddziały akowskie, a także represjonowali tych, którzy im pomagali. W ten właśnie sposób Otto Simek po raz drugi znalazł się w środku piekła wojny. Pewnego dnia jego pluton otrzymał rozkaz wymarszu do Machowej. Tam miał rozstrzelać zatrzymanych polskich cywili, których oskarżono o pomoc oddziałom Armii Krajowej. Ale jeszcze przed egzekucją Otto Simek zakomunikował przełożonym, że nie będzie strzelał. Został wówczas umieszczony w wojskowym areszcie, który mieścił się w podziemiach klasztoru karmelitów w Lipinach koło Dębicy. Sprawa trafiła do dowództwa dywizji i zaczęło się śledztwo. W trakcie tego śledztwa sugerowano Simkowi, że jeśli będzie strzelał do cywili, zostanie zwolniony, ale Simek stanowczo odmówił. Po kilkunastu dniach pobytu w areszcie, dzięki pomocy kolegów, udało mu się zbiec. Postanowił wówczas wracać do domu, do Wiednia. Ale na terenie Czech zatrzymała go żandarmeria wojskowa i ponownie trafił do wojskowego aresztu na terenie okupowanej Polski. Ponownie zaczęło się śledztwo w jego sprawie. Tym razem był już oskarżony o dezercję, za którą groziła wówczas kara śmierci. Simek miał już świadomość tego, że zostanie rozstrzelany. Gdy przebywał w areszcie, odwiedził go jeszcze wojskowy kapelan. Simek poprosił go, aby, jeśli będzie to możliwe, przekazał informacje o jego losach matce w Wiedniu. Czy tak się stało, tego do końca nie wiemy. W listopadzie 1944 roku oddziały sowieckiej Armii Czerwonej podchodziły już do Dębicy. Niemcy zaczęli w popłochu wycofywać się za linię Wisły, a to przyspieszyło wykonanie kary na Otto Simku. Został rozstrzelany dokładnie rankiem 14 listopada 1944 roku w okolicach Machowej. Kilkanaście godzin po egzekucji okoliczni mieszkańcy odnaleźli jego zwłoki i pochowali je na cmentarzu w Machowej, obok mogił
rozstrzelanych wcześniej polskich cywili. Ale o jego losach nie poinformowano rodziny. Dopiero przed świętami Bożego Narodzenia 1944 roku jego matka dowiedziała się w biurze wojskowym w Wiedniu, że jej syn został za tchórzostwo wobec wroga rozstrzelany. Tyle tylko, że nie powiedziano jej, gdzie to nastąpiło. Marii Szimek nigdy nie udało się odnaleźć grobu syna. Zrobiła to dopiero jej córka Elfriede Kujal, która w 1970 roku przybyła do Machowej. Gdy Elfriede Kujal stanęła przed grobem brata, uległa dużemu zaskoczeniu. Na grobie jej brata paliły się znicze i były świeże kwiaty. Okazało się, że jej brat jest wśród mieszkańców tamtych okolic bohaterem, który dokonał rzeczy wielkiej. Odmówił strzelania do niewinnych ludzi. Elfriede Kujal odstąpiła wówczas od zamiaru, z jakim przyjechała, czyli zabrania szczątek brata do Wiednia, aby tam pochować go w rodzinnym grobie. Ale po powrocie do Austrii opowiedziała historię swojego brata znajomym. Po jakimś czasie ta historia dotarła do arcybiskupa Wiednia, kardynała Franza Koeniga. Ten kilka miesięcy później przybył do Machowej i w miejscowym kościele odprawił mszę za duszę Szymka. W homilii, jaką wówczas wygłosił, uznał Szymka za sumienie ludzkości. W ten właśnie sposób historia Otto Szymka stała się znana w Austrii, ale w Polsce nadal była nieznaną historią. Zmieniło się to dopiero w ostatniej dekadzie komunistycznej Polski, kiedy nader często Polacy wykazywali postawy sprzeciwu wobec reżimu komunistycznego. Najbardziej czytelnym wyrazem tego sprzeciwu była odmowa służby wojskowej, która była wówczas w Polsce obowiązkową. Wiele osób, które otrzymało karty powołania do komunistycznego wojska, publicznie paliło książeczki wojskowe. Ci natomiast, którzy już trafili do niego, odmawiali złożenia wojskowej przysięgi. Najbardziej znaną sprawą tego typu był przypadek działacza NZS Marka Adamkiewicza, który w 1984 roku za odmowę służby wojskowej został skazany na kilka lat więzienia i osadzony w więzieniu w Stargardzie Szczecińskim. Na kanwie tych wydarzeń w 1985 roku powstał pacyfistyczny ruch Wolność i Pokój. Działacze tego ruchu postanowili, że Otto Szymek zostanie patronem ruchu. To właśnie dlatego wielu z nich przybywało na cmentarz do Machowej, gdzie paliło znicze i składało kwiaty. W latach 80. podziemna prasa wielokrotnie opisywała historię Otto Szymka, bardzo często zestawiając jego postać z postacią ojca Maksymiliana Kolbe, który poniósł męczeńską śmierć w Auschwitz. O Otto Szymku mówiło również wielu polskich duchownych. Między innymi biskup przemyski Ignacy Tokarczuk poświęcił mu nawet swoją homilię na Jasnej Górze. Zaczęto nawet dyskutować o tym, czy Otto Szymek nie powinien zostać beatyfikowany, ale tak się nie stało. Być może dlatego, że w jego historii jest nadal wiele niejasności, których do tej pory nie wyjaśniono. W następnym moim filmie opowiem Państwu o działalności premiera Stanisława Mikołajczyka, któremu poświęciłem również miejsce na swoim najnowszym audiobooku zatytułowanym Wielcy Polacy XX wieku, który ukaże się już niebawem. To film o polskiej polityce w najtrudniejszym dla nas momencie II wojny światowej. Gorąco zapraszam do oglądania.
Bardzo dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu Dariuszowi Kwoka i panu Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.